Hasło Industry 4.0 pojawiło się ponad dekadę temu. 2013 czy 2011, to wtedy, kiedy w Niemczech podczas targów hanowerskich to pojęcie zaczęło być pojęciem odzwierciedlającym koncepcję nowego przemysłu, nowej generacji przemysłu, której główną cechą była integracja systemów, integracja inteligentnych urządzeń, integracja całych ekosystemów. To wizja, która wtedy została stworzona i sukcesywnie wdrażana, sukcesywnie urzeczywistniana, przy czym trzeba zwrócić uwagę na fakt, że odbywa się ta integracja w poszczególnych obszarach z różnymi prędkościami. W obszarze tak zwanej wertykalnej integracji, czyli wewnątrz zakładu, wymiana danych pomiędzy systemami, to znaczy z poziomu produkcyjnego stricte do poziomu zarządczego, coraz bardziej staje się rzeczywistością. Rzeczywiście w zakładach możliwość bezpośredniego zbierania danych z maszyn, z urządzeń, bezpośrednio przekazywania ich do działów planowania, do działów zarządzania, do działów sprzedaży staje się rzeczywistością. Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o tak zwaną integrację horyzontalną, która była jednym z głównych założeń przemysłu 4.0, czyli łączenia łańcuchów dostaw czy sieci dostaw funkcjonujące, połączone ze sobą ekosystemy. I trend, który aktualnie jest bardzo widoczny, to nacisk na wdrażanie tej drugiej integracji. Hasłem, które dotyczy tego trendu, jest określenie Manufacturing X. X, ta literka, wywodzi się z angielskiego exchange, czyli dzielenie się, wymiana danych pomiędzy poszczególnymi podmiotami, zarówno po stronie down, jak i up, czyli w całym łańcuchu wartości, po to, żeby uzyskać kluczowe cechy, jakimi jest odporność na zakłócenia, no bo to, co doświadczyliśmy choćby podczas pandemii. Przerwanie łańcuchów dostaw, zakłócenia potężne powodują praktycznie paraliż. W związku z tym pytanie, w jaki sposób pokonywać. Jedną z możliwości jest konkretna wymiana danych, szybka informacja, zbieranie danych bezpośrednio z produkcji razem z przepływem, a nawet przed przepływem materiałowym. Drugą istotą tego konceptu jest odpowiedź na wymagania choćby związane z środowiskiem, emisją CO2, ślad węglowy. To poprzez wymianę danych w całym łańcuchu istnieje możliwość odpowiedniego monitorowania, odpowiedniego wpływania. Oczywiście to również wpływ na konkurencyjność, czyli można powiedzieć, że tworzenie ekosystemów, to się tak modnie nazywa, ekosystemów bazujących na wymianie danych, jest tym trendem najbardziej w tej chwili widocznym. Tak jak mam okazję obserwować, jeżdżę regularnie na targi wiodące przemysłowe. Byłem tydzień temu na targach w Norymberdze SPS, czyli to jest Smart Production Systems, gdzie jest pokazane, w jaki sposób właśnie dzięki wymianom danych można realizować określone założenia, o których wspominałem, ta odporność, nazwijmy to zrównoważony rozwój czy konkurencyjność. A pewnego rodzaju motywatorem, przyspieszaczem stają się regulacje. Z jednej strony na regulacje patrzymy jako pewnego rodzaju bariery, których pokonanie wymaga dodatkowego wysiłku, ale z drugiej strony z tych regulacji możemy również czerpać ten pozytywny wpływ na naszą działalność. I choćby regulacje związane z cyfrowym paszportem. Ten cyfrowy paszport jest czymś, co widać w środowisku przemysłowym, ale ogólnoświatowym bardzo mocno jest w tej chwili postrzegany i szukanie sposobu realizacji tego cyfrowego paszportu, bo już za za niecałe półtora roku będzie obowiązywał cyfrowy paszport dla wszystkich akumulatorów, dla wszystkich baterii. W związku z tym producent baterii, który obojętnie czy producent finalnego wyrobu, czy uczestniczący, będzie musiał te dane udostępnić.
pytanie, jak te dane udostępnić, żeby nie stracić swojego IP, żeby nie stracić żeby nie udostępnić ich w sposób otwarty i ryzykowny. Wchodzą nowe rozwiązania, tak zwane przestrzenie danych, które umożliwiają to suwerenne dzielenie się danymi. To ja myślę, że to jest ten kierunek tego trendu. Drugim kierunkiem, bardzo mocno obserwowanym, też wynikającym z regulacji, jest nastawienie na cyberbezpieczeństwo obszaru OT, Operating Technology. Dlaczego? Ponieważ dotychczas bardzo mocna koncentracja cyberbezpieczeństwa była na rozwiązaniach IT. Natomiast rozwiązania automatyzacji zakładów były traktowane jako, można powiedzieć, wydzielone, wyodrębnione, niepodlegające atakom zewnętrznym. W momencie, kiedy następuje integracja OT i IT, siłą rzeczy OT staje się otwarte na ataki. I to bardzo dobrze widać, no znowu wracam do regulacji, wszedł Cyber Resilience Act, czyli akt odporności na ataki cybernetyczne. I na tych targach, o których mówię, targi generalnie związane z automatyzacją czy z napędami i sterowaniami, praktycznie wszyscy najwięksi gracze mówili, nasze produkty już są przygotowane do tego, żeby spełniać regulacje w zakresie cyberbezpieczeństwa i są odporne w takim samym stopniu jak rozwiązania stricte IT. Czyli ja bym powiedział, te kierunki takiego upraktycznienia wizji przemysłu 4.0 dzięki z jednej strony rozwiązaniom technologicznym takim jak przestrzenie danych czy rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa, a z drugiej strony pewnego rodzaju push ze strony regulacji powodują, że rzeczywiście w tym obszarze zaczyna się dziać coraz bardziej konkretnie, zgodnie z pierwotnymi założeniami. Stara zasada mówi, jeśli do czegoś dążysz, musisz wiedzieć dokąd. To, co usłyszałem kiedyś od właściciela firmy, w której spędziłem 25 lat, wielkiego koncernu niemieckiego. Właściciel mi powiedział, wie pan, ja zbieram wszystkie trendy do 2050 roku z mojego obszaru działania. Zbieram, kolekcjonuję i na tej bazie tworzę koncepcję dalszego działania. I tego życzę, takiego podejścia życzę polskim przedsiębiorcom. Długofalowego spojrzenia, analizy trendów, bo jeśli inwestujemy, to inwestujemy nie na jeden dzień, tylko inwestujemy na określoną przyszłość. I w związku z powyższym musimy znać trendy. Inwestujmy w to, co jest niezbędne, żeby rzeczywiście robić dobry biznes.